Witajcie kochani. Dziś zabierzemy Was na wycieczkę na łatwo dostępny dwutysięcznik w Alpach Julijskich Wiszewnik. To góra, na którą można stosunkowo szybko wejść, a widoki ze szczytu zachwycą Was niemal tak samo jak z dużo trudniejszych i dłuższych tras. Naszą przygodę zaczynamy tuż przy centrum sportowym Triglav Pokljuka. Jest to nowoczesny ośrodek sportowy specjalizujący się w biatlonie i narciarstwie biegowym. Warto pamiętać, że jesteśmy na terenie Triglawskiego Parku Narodowego. Samochód zostawiamy tylko w miejscach do tego przeznaczonych. My korzystamy z dużego, płatnego parkingu zlokalizowanego przy samym centrum. Koszt pozostawienia samochodu osobowego na cały dzień to 7 euro. Zanim jednak wyruszycie na szlak, pamiętajcie o dobrym ubezpieczeniu. Jeśli chodzicie po górach poza granicami Polski kilka razy w roku, wyjeżdżacie na narty, wspinać się, uprawiać sporty wodne, kolarstwo górskie i wiele innych, to polecamy całoroczne ubezpieczenie Bezpieczny Powrót, rekomendowane przez Polski Związek Alpinizmu, które obejmuje akcje ratunkowe, koszty powrotu do domu, a nawet OC za szkody na osobie i imieniu. Ubezpieczenie działa na całym świecie dla wyjazdów poza Polskę do wysokości 6000 metrów nad poziomem morza, wyłączając jedynie Arktykę, Antarktydę i Grenlandię. Zapraszamy na stronę partnera, link oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Jest dość wcześnie, turystów jak na lekarstwo, ale po południu zapowiadane są opady deszczu i burze, więc bez zbędnej zwłoki ruszamy przed siebie. Na szczyt prowadzą nas biało-czerwone knafelcowe znaki, o których wspominaliśmy w filmie z wejścia na Triglav. Słychać szum wiatru i ptaki. To idealny moment, żeby spokojnie się rozgrzać przed bardziej stromą częścią podejścia. Startujemy z wysokości około 1347 metrów, więc do pokonania mamy tylko około 700 metrów w pionie. Po 20 minutach marszu na drogowskazie znajdujemy informację Wiszewnik, godzina 45. Brzmi nieźle. Szlak zmienia charakter na taki typowo górski. Wąska, stroma ścieżka wijąca się pośród drzew. Z ziemi wystają wyślizgane korzenie, które nie ułatwiają wędrówki. Słońce zaczyna nieśmiało operować pośród drzew. W oddali możemy dostrzec pięknie oświetlone o tej porze dnia Alpy Kamnicko-Sawińskie i Karawanki. W rejonie Pokljuki wyznaczone są strefy ciszy dla ochrony głuszca. Kilka z nich leży tuż przy Rudnym Polu, na północny zachód od parkingu. Standardowy, znakowany szlak Rudno Pole Wiszewnik jest otwarty dla turystów, ale miejscami biegnie w pobliżu takich stref. Dlatego trzeba iść wyłącznie po ścieżce i respektować tablicę Quiet Zone. Las zaczyna się przerzedzać. Wędrujemy pośród niezliczonych gatunków roślin. Dookoła wszystko pachnie i cudownie wygląda. Przed nami dość stromy, kamienisty odcinek, po pokonaniu którego dochodzimy do rozejścia szlaków. Tutaj kierujemy się w lewo na Wiszewnik. I co tam, nóżki nie podniesiesz? No, nie wiem jakby ci tu powiedzieć, no podniosę. O, musisz mi chyba rękę. No, szpagat mile widziany.
Powoli pojawia się kosodrzewina, a ścieżka staje się bardziej kamienista i biegnie ostro pod górę. Drogi widzu, jeśli znalazłeś tu przydatne informacje i chciałbyś wyrazić jakoś swoją wdzięczność, możesz nam postawić wirtualną kawę na portalu Suppi. Link znajdziesz w opisie filmu. A tym wszystkim obecnym już darczyńcom serdecznie dziękujemy. Szlak wspina się za kosami. Mijamy pojedyncze głazy i gęste kępy kosówki. Warto zwrócić uwagę, że trasa nie jest technicznie trudna. Nie znajdziemy tu łańcuchów ani eksponowanych przejść. W suchych warunkach to po prostu strome podejście, które nagradza nas coraz szerszymi panoramami i pięknymi widokami. Wchodzimy na skalny grzbiet. Ścieżka jest wygodna, prowadzi łagodnym łukiem w stronę kopuły szczytowej. To piękny odcinek, bo z każdą minutą otwiera się przed nami coraz więcej przestrzeni. Wow. Widok. To jest Triglav? A coś ty. Nie? A co to jest? Zaraz to opiszę na panoramie. Mała coś tam. Triglav jest tam jeszcze za górą. Widać to schronisko. I te. Które? No to przed Triglavem. A, to na Kradaricy, tak? Pogoda powoli zaczyna się psuć. Na niebie pojawiają się ciemne i niskie chmury. Ja myślałam, że to już to. A to jeszcze nie. Jeszcze 100 metrów. Ale tam wszystko w chmurach jest. A może coś się uda. Jeszcze tylko tu i jesteśmy.
No już prawie. Wiesz, już, po łaskiem już. Jest koniec. Tuż przed 8 stajemy na szczycie Wiszewnika. Panorama z wierzchołka zapiera dech w piersiach. Na północnym zachodzie wznosi się majestatyczny Triglav, przykryty pierzynką z chmur, dumnie górujący nad całą okolicą. Obok niego dostrzeżemy Rjawinę i inne charakterystyczne szczyty masywu. Można stąd dostrzec trasę, którą szliśmy 2 dni wcześniej i schroniska, w których się zatrzymaliśmy. Co jesz? Co zając? Nie wiem, jakiś ekstra mix z brusnicami. Orzechy. Na zejście wybieramy wariant przez Sreński Prewal, aby zrobić pętelkę. Kierujemy się ze szczytu na północno-zachodnią stronę. Tutaj fragment jest niewiele bardziej wymagający. Można go porównać do trasy przez Goryczkowe Czuby albo na Siwy Wierch. Przed nami kawałek łatwiejszego przejścia, które też nam coś przypomina. Trochę jak Czerwone Wierchy, nie? Taki. Słucham? Trochę jak Czerwone Wierchy szlak. Ta ścieżka. Tylko troszkę wyżej. Bo nie Czerwone Wierchy. Tam jak się idzie z Wołowca na Jarząbczy. O, tam jest takie przejście. Tatras. Starsze państwo mają kurde krzepę. Gorzej. Z tymi bolącymi nogami. W zasadzie jest trochę
bardziej stromo. Ale to i tak jest nic w porównaniu. Dochodzimy do jakby najtrudniejszego fragmentu całej wycieczki. Jest stromo, a na ścieżce leży dużo drobnych i sypkich kamieni, więc trzeba uważać, by nie pośliznąć się na nich. Miejscami ścieżka staje się też bardzo wąska, nawet dość mocno eksponowana jak na taki szlak. To jest taki najbardziej odcinek nie patrz w dół, nie? Ale że tam mam nie patrzeć? Nie no, tak ogólnie. Nie, tu jest spoko. Jest spoko, tylko jest ten żwirek, nie? I to jest taki nieprzyjemny. Nie, tu jest okej. O, słonko wyszło. Docieramy na szeroką przełęcz Sreński Prewal, położoną między Wiszewnikiem a Malim Drażkim Wierchem. To świetne miejsce, aby na chwilę przysiąść, rozejrzeć się po okolicy i złapać oddech. Fajnie to stąd wygląda taka skała pionowa. Z przełęczy kierujemy się dalej w dół, wąską ścieżką schodząc do doliny. Ups. Widok z dołu jest przepiękny. Wędrujemy ścieżką przez malowniczą kotlinę z mnóstwem kolorowej roślinności, a dookoła nad nami góruje wapienny szczyt Wiszewnik. Szlak biegnie po niemal płaskiej ścieżce, więc idzie się bardzo wygodnie i przyjemnie. Do you remember how we kissed in the kitchen as the coffee poured? By the end my face was sore from your stubble, but I still wanted more. And all the miles that we spent in the air, where we're going I don't care. I'm just so glad you were there that night. The restaurant. Dziury. O, teraz... Nie, tym nie dostaję. Nie, teraz dostanę.
Niebo zaczyna na poważnie pochmurnieć. Wiatr się wzmaga, więc przyspieszamy nieco kroku. Make me feel loved and treasured. You're water in the desert. My fox, my missing puzzle piece. You make me feel loved, protected. Boy, we could talk forever on the couch, sipping bourbon, please. And in the morning we will start up the French press. I'll be thinking to myself, how did I get so lucky? Your heart is sweet, honey. Przechodzimy przez pas kosodrzewiny, a następnie przechodzimy przez kwietne łąki. Powoli docieramy do rozejścia szlaków, przy którym byliśmy rano. Od tego momentu będziemy już wracać po własnych śladach. So I say it again and again. So I'm in love with you. What are we gonna do? So I'm in love with you. Ale ładnie, kolorowo. What are we gonna do now? Make me feel loved and treasured. You are water in the desert. My fox, my missing. Tu już dochodzimy do rozejścia szlaków. Make me feel loved, protected. Boy, we could talk forever on the couch, sipping bourbon, please. Making out in the back of that breeze. No bison there to interrupt us. In your favorite spot behind my ear when nothing in the world can touch us. Sometimes you take my breath away. I hope I never forget to say. So I'm in love with you. Jeszcze tylko droga koło pastucha elektrycznego. Trochę przez las. So Koło krów. Robi się powoli chłodniej. Gdy docieramy do polany z polem namiotowym i krowami, w koronach drzew słychać już ciche pomruki burzy, a na nasze twarze spadają pierwsze krople deszczu. Jak się kopytko wyciągnęła. Taka wyluzowana leży. Kwiaterka. O, pada. Aha. Bardzo szybkim krokiem docieramy ponownie na parking Grudnopolie, gdzie kończymy naszą wycieczkę. Gdy tylko weszliśmy do samochodu, od razu zaczęło padać. No i zaczęło padać. Robiliśmy się jak guma w gaciach normalnie. Jeszcze nie jest ulewa, ale już zaczyna grzmieć. Auto otwórz. Tak chyba. Nasze filmy powstają dzięki wsparciu wspaniałych patronów, którym ogromnie dziękujemy. Ty też możesz do nich dołączyć na platformie Patronite. Wesprzeć można nas również kupując nasze kubki, bluzy czy koszulki. Wszystkie linki znajdziecie w pierwszym komentarzu i w opisie filmu. Cała wycieczka zajęła nam 5,5 godziny i przeszliśmy około 7,5 km. Suma przewyższenia trasie wynosi około 712 metrów. Linki do parkingu i mapy z trasą znajdziecie jak zawsze w opisie filmu. Jeśli obejrzałeś film do końca, zostaw również komentarz Nie ma jak w górach. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na szlaku.